Cześć i czołem, witam szanownych Państwa. Wybrałem tak clickbaitowy tytuł, jak tylko umiałem, by zwabić Was tutaj i przekazać wiedzę tajemną w temacie, który patrząc po tym, co dzieje się w sekcji komentarzy pod moimi filmami, jest dla Was ważne. Czyli co zrobić, by świat przestał szkalować Polaków za ich historię i zaczął nas szanować. Skupcie się, bo pokażę Wam, jak się robi prawdziwy Kulturkampf. Zapraszam. Od samego początku istnienia kanału słucham tych samych zarzutów na temat swego antypolonizmu i wspierania lewacko-żydowsko-masońskich sił zła dążących do unicestwienia jedynych prawdziwych Polaków patriotów, którzy są represjonowani, szkalowani od progu swej chaty aż po kulę ziemską. Przestań szkalować nasz naród! Można długo wymieniać, co ludzi ostatnio grzało. Hitlerowcy to nie Niemcy, ustawa 447, polskie obozy zagłady, reparacje w każdej konfiguracji, nasze matki, nasi ojcowie, żydowscy kolaboranci, czerwoni, czarni i różowi i tak dalej. Ogólnie wszystko, co wnerwia prawicę. Prawica jest mocno przewrażliwiona i często bije pijane o duperele, ale zdarzają się poważne akcje i prowokacje, gdzie różne grupy interesu świadomie szczują na nas, często przy tym kłamiąc i wykorzystując do tego naszą nieszczęsną, zmaltretowaną historię. A to jakiś polityk z Izraela, a to lewicowy dziennikarz z Niemiec, albo działacz antyrasistowski z USA. Ktoś chce nabić sobie punkty polityczne wśród elektoratu, komuś innemu płacą od kliknięcia w link artykułu, a jeszcze ktoś inny krzyczy polskie obozy zagłady, bo lubi, jak jest zamieszanie. Miesza się tu polityka, biznes i marketing. Takie tematy są chwytliwe, krzykliwe, przykuwają uwagę. I nic na to nie poradzimy. Takie krzywe akcje będą się dziać. Nic na to nie poradzicie, że ktoś ma do Was problem, że się czepia o rzeczy prawdziwe, a jak nie ma prawdziwych, to sobie zmyśli, do czego się przyczepić. Problem bardziej widzę w tym, jak się przed tym bronimy. Szkalowanie Polaka to jak bicie pijaka pod sklepem. Sprowokujesz go, zacznie na oślep wymachiwać łapami i 2 razy sam się a potem już jest tylko kopanie leżącego. Dlatego dziś, niczym Prometeusz, który wykradł bogom ogień i europaletę, by ludzkość mogła się rozwijać, tak ja podzielę się z Wami super tajną masońską wiedzą, jak przy użyciu popkultury wykreować pozytywny obraz naszego narodu na świecie. I pokażę to na przykładzie, jak wykorzystać historię jako zaletę, a nie przywarę. Po pierwsze, ofensywa. Reagowanie na kłamstwa i prowokacje poprzez pozwy sądowe, marsze, burzenia, inne takie według mnie jest nieskuteczne. Ktoś na antenie wielkiej anglojęzycznej stacji telewizyjnej puści bąka informacyjnego, że na przykład, nie wiem, na Podlasiu jedzą psy. I finito. Smród plotki niesie się między ludźmi. Całe Podlasie może protestować i czekać latami na wyrok sądu, ale w tym czasie kłamstwa i obelgi utrwalają się w świadomości odbiorców. Dlatego musimy walczyć z informacyjnym smrodem, chwaląc się, zachęcając, pomagając innym i pokazując wszystko, co mamy najlepsze. Zabić ten smród przyjemnym zapachem naszej wspaniałej wolności. By to się powiodło, musicie opuścić swą bańkę informacyjną. 90% treści typu Huldur, Poland Strong, przestań szkalować mój naród, popatrz, jacy jesteśmy cudowni, Wojtyła, Pilecki, Piłsudski, Popiełuszko i tak dalej, to są treści po polsku. Nikt nie będzie tracił czasu na zabawę w ich tłumaczenie. Nikt też nie będzie się zastanawiał, o co nam chodziło. Nawet jak jakiś obrońca honoru ojczyzny coś już przetłumaczy, da anglojęzycznego lektora lub w inny sposób umiędzynarodowi te treści, to najczęściej jest to niestrawne, bogobojne, ojczyźniane pitolenie, którego nikt poza nami nie rozumie. Myślimy, że skoro my to rozumiemy, to już cały świat rozumie. Przykład: nienawiść do komunizmu. U nas po dekadach okupacji i cierpienia z rąk czerwonych to jest oczywiste jak powietrze, ale ile z tego zrozumieją na przykład ludzie w Ameryce Południowej, gdzie obraz komunistów nie jest jednoznacznie negatywny, bo nie mieli czasu rozwinąć się w ludobójcze reżimy. Dlatego nie mówmy o naszej historii, jakby była oczywista, bo dla miliardów ludzi nie jest. Do tego te natchnione polskie schematy wciskane na siłę, jak panele fotowoltaiczne przez telemarketera, robi to więcej szkody niż pożytku.
Jak jest Bóg, honor, ojczyzna, to scenariusz ani plan nie są potrzebne, zero konsekwencji. Polak da radę, napije się wódeczki, jakoś to będzie, a potem wychodzi z tego niezamierzona autoparodia. Zrozumcie, że jak chcecie w sposób ciekawy i atrakcyjny opowiadać o historii Polski, to musi być uniwersalne, by Latynos, Murzyn, Arab, Żyd czy ktokolwiek inny na planecie odnalazł w tej opowieści przesłanie i wartości, z którymi się utożsamia. Jak w amerykańskim kinie wojennym, gdzie nawet jak przegrywają, to wygrywają i każdy na świecie oglądając Szeregowca Ryana czuł się poruszony odwagą i determinacją bohaterów filmu. To byli ludzie z krwi i kości, mający swe słabości i rozterki, którzy mimo to pokonywali przeszkody w imię tego, w co wierzyli, płacili za to najwyższą cenę. To była historia, w którą chciało się wierzyć i która rozpoczęła triumfalny marsz amerykańskich filmów wojennych przez kina na całym świecie, pokazując II wojnę światową tak, jakby to amerykańska armia w pojedynkę wyzwoliła Europę od hitlerowskich Niemiec. W epoce internetu mamy do dyspozycji te same narzędzia, co inne narody. Dlatego dziś z radością zamiast kolejnej porcji chcieństwa pokażę Wam projekt, który zrobiła polska firma bez żadnego państwowego wsparcia. Za pomocą gry komputerowej opowiedzieli historię o Polsce czasów II wojny światowej, tak mocną i przekonującą, że właśnie nagrywam o tym film. Dawno, dawno temu, w 1998 roku, narodził się cykl gier o nazwie Commandos, z nurtu taktycznych strategii czasu rzeczywistego. Boomerzy pamiętają te szalenie trudne misje na kolorowych mapach widzianych w rzucie izometrycznym. Biegało się tymi komandosami po świecie i mordowało niemiluchów hitlerowców. Na podobnej mechanice działały równie legendarne gry serii Desperados. Ponad 2 dekady później polskie studio Destructive Creations wzięło tą nostalgiczną, ale wciąż nieźle grywalną formę łączącą akcję z główkowaniem i zrobiło tak jakby własną wersję komandosów. Celem twórców jest grupa ludzi, którzy nie tylko grają, ale też interesują się historią i sprawdzą ich produkt z powodu wizuali, nostalgii za tego typu mechaniką oraz ciekawości, czy to tylko podróbka oryginalnych komandosów, czy jednak udany samodzielny byt, który wnosi coś nowego do gatunku. Dokładnie na to się złapałem. Dostałem maila od twórcy gry, mniej więcej treści: cześć, lubię Cię oglądać, zrobiłem grę o II wojnie światowej, jak chcesz to sobie zagraj. Na hasło polska gra wojenna spodziewałem się tak obrzydliwego gniota, że nawet nie sprawdziłem od razu co to. Dopiero miesiąc później z nudów odpaliłem klucz na Steamie, zobaczyłem, War Mongrels, polska wersja komandosów. No ciekawe, czy coś dobrego, czy totalne gówno. I mimo tego, że podchodziłem do tej produkcji mega uprzedzony i moje oczekiwania były bardzo nisko, zasadniczo poprzeczka była zawieszona, nie była zawieszona, ona się turlała po podłodze. W ogóle nie była zawieszona, leżała na płasko. Ale mimo to udało im się pozytywnie zaskoczyć. Nie będę Wam opowiadał o mechanice gierki, bo to nie jest kanał gameplayowy. Skupię się w całości na historii przedstawionej w War Mongrelsach, postaciach i sposobie narracji. Jednocześnie ostrzegam, zaraz zdradzę fabułę i zaspoileruję Wam wszystkie najlepsze smaczki. Mamy fabułę, która dzieje się w trakcie II wojny światowej i opowiada o Armii Krajowej. Kto jest głównym bohaterem? Jacyś rumiani chłopcy ze wsi, którzy kochają Boga i śpią z rączkami na kołderce? 2 żołnierzy Wehrmachtu, Ślązak Ewald i gdańszczanin Manfred. Jeden był zatwardziałym nazistą, a drugi zabijał, bo mu kazali i specjalnie się nad tym nie zastanawiał. Ewald, I didn't expect they would order me to shoot people with no actual reason. You know, you volunteers are naive as hell. Ewald, shut up. Obaj zdezerterowali z frontu, trochę mając dość zabijania, ale bardziej by ratować własne tyłki, bo zesłani do kompanii karnej mieli bardzo małe szanse na przeżycie. Uciekając na zachód, dołączają do Armii Krajowej nie z miłości do Polaków i wolności, tylko po to, by przeżyć. Dopiero gdy przypadkiem na własne oczy ujrzeli miejsce kaźni w Ponarach, to sprawiło, że jednak coś w ich systemie wartości pękło. I to jest ciekawy zabieg narracyjny. Niektórzy niemieccy historycy przekonują, że Wehrmacht był okej, wszystko co złe to SS i NSDAP, a naród wcale nie miał ludobójczych tendencji, tylko pojedyncze jednostki. Nie jest to prawdą, ale gra zamiast prostacko oskarżać czy wytykać palcem, pokazuje na tych 2 bohaterach proces odczłowieczania, jak systemowo reżim z każdego był w stanie zrobić bestię i jak dzięki pajęczynie kłamstw udało się Hitlerowi i jego palatynom namówić
miliony Niemców oraz ich sojuszników z innych narodów do popełnienia praktycznie każdej zbrodni. Dzięki takim bohaterom macie gwarantowaną uwagę widza na świecie. Ludzkość jara się III Rzeszą, a temat dezerterów z Wehrmachtu to biała plama. Nikt by się nie interesował losem jakichś polskich patriotów, ale dwóch nawróconych hitlerowców, no to się sprzedaje. Ci dwaj Niemcy wprowadzają nas w realia okupacji jednocześnie tak jakby patrząc okiem obserwatora, a nie z naszego punktu widzenia. I nie ma w tym patosu. Jest tylko ból, gniew i smród. Polacy nie walczą o jakieś wystrzelone w kosmos idee, tylko żeby przetrwać. Czuć zagrożenie fizyczną eksterminacją. Żydzi są pokazani jak zwierzyna łowna, oddzieleni od społeczeństwa murem obojętności. Antysemityzm jest pokazany taki, jaki był wtedy, wszechobecny jak powietrze. W trakcie gry jest misja na ulicach miasta w okupowanej Polsce, gdzie świadkami naszego polowania na nazistów są cywile. Uciekają, chowają się i ogólnie nie chcą mieć nic wspólnego z tym, co się dzieje na ich oczach. Chwilę później w kolejnej misji trafiamy do Francji, gdzie próbuje powtórzyć ten sam numer z kasowaniem niemieckich wartowników na oczach cywili. Ale ci dla odmiany podnoszą raban i pomagają nas namierzyć okupantom, co szybko kończy się masakrą. Jedna z bohaterek świetnie to wyjaśnia w rozmowie z Joachimem, Żydem, który walczy w ich oddziale. I don't think I would fight if the occupation in Poland looked anything like this. Polacy takiego wyboru nie mieli i musieli walczyć o przetrwanie. Jednocześnie obrywa się mitowi francuskiego ruchu oporu, który wcale nie był tak powszechny, ale obrywa im się w taki sposób, że nie jest to wspomniane prostackie wytykanie palcem. Poza dwoma byłymi hitlerowcami mamy Litwina, Polaków, Żyda. Z postaci pierwszoplanowych mamy ekipę, gdzie mieszają się postawy życiowe, motywy, poglądy polityczne, dzięki czemu każdy ma swoje zdanie na jakiś temat i często ostro się między sobą sprzeczają. Dzięki temu są bardziej autentyczni. Mimo przeżarcia propagandą czy romantycznymi ideami, muszą co rusz zderzyć się z brutalną rzeczywistością. Jak wysłani do Polski cichociemni, którzy mieli prowadzić walkę i dywersję, a na miejscu zastają chaos i wroga, który kontroluje wszystko tak mocno, że każda akcja pachnie samobójstwem i masowymi represjami na cywilach. Nie ma w tym patosu. Jest tylko walka o biologiczne przetrwanie i ciągłe kwestionowanie własnych motywacji oraz akcji. Strach i nieufność powoduje, że jedni pękają, a inni się poświęcają. Najlepiej uwydatnia to poziom z Powstaniem Warszawskim, do którego nasi bohaterowie trafiają we wrześniu, gdy już wiadomo, że to nie jest patriotyczna przygoda, tylko z góry przegrana walka dobra ze wszechobecnym złem. Don't shoot! We're here to help! Help? Oh, I need your help. Maybe you should just shoot me, please. Find some Germans then. They find pleasure in shooting people. Why the fuck did we agree to do all this? Almost all our people are dead. And being injured here means death as well. We're what's left of O1 Company. Call me Bandit. We've almost no munitions left, no medication. Most of my men are wounded. Now we're talking. We will help you get out of this mess. There is no getting out, big guy. Just leave this godforsaken city. Maybe we should. Pojawiają się także inne kontrowersyjne kwestie. Znacie tekst o tym, że Żydzi po wojnie wysługiwali się komunistom? Mieli w początkach Polski Ludowej nadreprezentację w aparacie kontroli i bezpiece. Ale z czego to wynikało? Nigdy nie słyszałem tego pytania w debacie publicznej, a w pozornie głupiej gierce pada odpowiedź. Bo te raptem kilkadziesiąt tysięcy Żydów, które przetrwało wojnę w kryjówkach i około 200 tysięcy, którzy uchowali się w Związku Radzieckim, było straumatyzowanymi ofiarami hitlerowskiej przemocy, które straciły wszystko i wszystkich. Joachim gives me the creeps lately, Greta. What do you mean? The way he talks about killing Nazis. Seriously, I think he's losing it. It's difficult to judge him after all he's been through. Yeah, but don't you think he becomes just the same as those who made him suffer? I don't think he would like to exterminate all Germans. But he would exterminate all the Nazis. And it would be his choice who is a Nazi and who is not. I think you're overreacting a little bit here. No, I'm telling you, the trauma he experienced has unpredictable effects. I saw it back there on the front. Dla nich Sowieci byli zbawcami, którzy dali im szansę, którzy ich uratowali, którzy oferowali bezpieczeństwo i godność. A nasza walka o wolność nie była ich walką. No hard feelings. Sama prosta i przyziemna prawda, zamiast budowania rasistowskich, fantastycznych teorii spiskowych. W taktycznej skradance, kuszącej grafiką i nostalgicznym gameplayem, historia idzie z hollywoodzkim rozmachem. Zapada w pamięć. Może się podobać.
Gracz odpali gierkę, bo fajnie, bo skradanka wojenna, bo komandosi i tak dalej, a ukończy ją z głową pełną faktów i emocji, z pewnym wyobrażeniem o roli Polski i Armii Krajowej w tamtej wojnie. Potem, rozmawiając ze znajomymi czy innymi graczami, gdy znów zobaczy hasło Polish Death Camps, przypomni sobie level z infiltracji obozu w Chełmie nad Nerem. Na pewno opowie innym, że jedyne, co w tych obozach było polskie, to więźniowie w barakach. Będzie też wiedział, że były inne straszne miejsca, jak Ponary, bo większość Żydów w czasie wojny nie zginęła w komorach gazowych, tylko została manualnie i brutalnie wymordowana kulami, bagnetami, kolbami i ogniem na wschód od granicy Niemiec. Poprzez uniwersalną prawdę, że totalitaryzmy koniec końców wszystkich mielą na miazgę, ukazali nasze wojenne doświadczenia. To podobny mechanizm jak ze zwiedzaniem Muzeum II wojny światowej w Gdańsku. Wchodzisz do tego muzeum jako taki wannabe turysta, myślisz sobie, będą czołgi, będzie fajnie, a wychodzisz rozbity emocjonalnie skalą, bezsensem i brutalnością wojny, w której polskie ofiary są przedstawione na równi z innymi nacjami, co oddaje nasze miejsce w tej opowieści. Ponadto od początku cała gra była robiona po angielsku, w hollywoodzkim stylu, by przypaść do gustów odbiorców zachodnich. Zrobiono to na poziomie, gra się jakby oglądało się film i jakość roboty z lokalizacją językową jest więcej niż dobra. No i mój ulubiony taki chyba w sumie easter egg. Aktor, który użyczył swojego głosu jednemu z bohaterów cierpiącemu na PTSD Żydowi, który mści się maniakalnie na Niemcach w stylu Inglourious Basterds. And then we're on the loose, killing them to the last one. To jest ten sam człowiek, który użyczał głosu Tomciowi Lokomotywie. I was only trying to do my best and be really useful. Destructive Creations już kilka lat wcześniej pokazało kawałek polskiej historii w Ancestors Legacy, RTS-ie dziejącym się w średniowieczu. Przyciągnęli uwagę graczy wikingami, no bo oni się świetnie sprzedają, ale pokazali w grze także Mieszka I, Bolesława Chrobrego i Herkusa Monte, a więc ukazali ponad milionowi ludzi na świecie, którzy kupili grę, kawałek historii z naszego zakątka Europy. A to wszystko inicjatywa prywatna. Kilku kolesi ma studio w Gliwicach i wykucowali gierkę bez sponsorów czy grantów wedle własnego pomysłu, a jednocześnie pod względem narracyjnym zawarli w niej tyle dla nas Polaków ważnych rzeczy, że IPN mógłby czegoś się od nich nauczyć. W naszym kraju raczej wydaje się miliony złotych na kolejne fundacje, które mają dbać o dobre imię Polski za granicą, a taka gra, taki projekt przeszedł bez echa. Dlaczego? Bo Mongrelsi po premierze zostali siłą wyciszeni. Zero, nic, nul, niemand, ban w mediach. Poszły ataki ze strony środowiska lewicowego w Niemczech pod nazwą Piksele przeciw faszyzmowi. Udało im się nawet udupić premierę gry na Gamescomie. Twórcy pozwali organizatorów Gamescomu przed niemieckim sądem i wygrali. Ale co z tego, skoro straty już zostały poczynione? Ja rozumiem, gdyby w grze nakłamali, dali jakieś rewizjonistyczne poglądy, rasistowskie stereotypy, utrwalali tego typu rzeczy, ale tam nic takiego nie ma miejsca. To, co pokazali, moim zdaniem, broni się samo, a mimo to trzeba walczyć o wolność słowa i możliwość pokazania prawdy. Każdy naród ma swoje historie, mity i bohaterów, wokół których buduje tożsamość. Każdy naród zaliczył też wpadki, o których wie, ale wolałby o nich zapomnieć, o których nie lubi mówić. Na bazie różnych krzywd, zbrodni i urojen o wielkości rodzą się fantastyczne teorie spiskowe. Potem żyją własnym życiem. Na pomieszaniu tych dobrych i złych rzeczy każdy buduje swoją narrację i tak robią wszystkie zbiorowości. Niemcy chcą zmazać swą wojenną przeszłość, będąc tolerancyjnym prymusem. Izrael wciąż przypomina, że był ofiarą, choć sam odtwarza swe traumatyczne doświadczenia, na przykład w strefie Gazy. Rosja wszystkiego się wypiera i płacze za utraconym imperium Stalina, a Amerykanie są zawsze prawą ostoją demokracji. No chyba że walczysz z komuchami albo masz ropę, wtedy możesz zrzucać ludzi z helikopterów. Nobody cares. My też mamy swoje grzeszki, o których nie lubimy mówić. Oczywiście, gdy ma się wspólną historię, tak jak Polacy, Żydzi, Ukraińcy, Niemcy i Rosjanie, to mamy meksykański pad i każdy chce każdego zastrzelić albo uciszyć, bo nasze nadęte mity kolidują ze sobą. Każdy naród kreuje się na uczciwych, prostodusznych bohaterów bez skazy, którzy nigdy nikogo nie zamordowali, a jak już kogoś zgenocydowali, to przypadkiem, w samoobronie, a w ogóle to ofiary były sobie winne. Narody też nie są monolitami. Są w nich różne nurty polityczne, grupy interesów i sentymenty, które to wykorzystują do wzajemnego obrzucania się gównem. Historii to nie zmieni, zmarłych nie wskrzesi i jest kontrproduktywne
bo nie służy naprawieniu historycznych błędów czy dialogowi, a biciu piany i robieniu kasy tu i teraz na strachu i kompleksach. Historia i prawda padają w tej walce pierwszymi ofiarami, dlatego nieważne, czy chcesz opowiedzieć znajomym z zagranicy o naszej historii, piszesz książkę, reżyserujesz film, prowadzisz bloga, czy robisz cokolwiek innego, co dociera poza naszą ojczyznę, jak na przykład robisz gry. Rób to nie tylko spektakularnie jak Warmongers, ale rób to też prawdziwie. Nie bój się mówić prawdy. Nie wszystko było idealnie. Zło pozostanie złem, ale przecież opowiadamy historię nie po to, by gloryfikować zbrodniarzy, tylko uczynić z tego przestrogę, a z odwagi i dobra wzór do naśladowania. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że do kogoś tam dotarłem z tym przesłaniem i życzę wszystkim dobrej nocy. Cześć!